Najtrudniejsze decyzje w produkcji roślin ozdobnych nie zapadają tylko w szklarni. To codzienna praca i ważne decyzje z żywą materią, na którą wpływa pogoda, technologia, rynek i zmieniające się trendy. Ten podcast jest dla producentów roślin ozdobnych, którzy chcą podejmować lepsze decyzje i budować realną przewagę na rynku. Dzielimy się tutaj naszym podejściem oraz rozwiązaniami, które wykorzystujemy na co dzień dla naszych klientów w Vitroflorze. Podcast prowadzą Dawid Słowiński i Maciej Strzelczyk. Zapraszamy. Pierwszy dzień wiosny to nie jest tylko idealny moment na to, aby wybrać się do centrum ogrodniczego i nabyć jakieś ciekawe rośliny na ten sezon, ale to również jest świetny czas, aby rozmawiać o roślinach nie tylko w aspekcie sprzedaży detalicznej, jak one wyglądają pięknie, ale przede wszystkim jak i w jaki sposób można je lepiej uprawiać, wybierać poszczególne odmiany, bo rynek, możliwości produkcji roślin z roku na rok się zmieniają na lepsze, ale trzeba te wszystkie informacje, techniki wychwycić i dlatego postanowiliśmy jako Vitroflora stworzyć podcast, w którym przedstawiamy nasze koncepcje, nasze programy, które mają ułatwiać producentom roślin w tworzeniu coraz to lepszych bylin. Tak, i właśnie jesteśmy w jednym z gospodarstw naszego klienta. W czasie, w którym kończy się sprzedaż Primuli, kończy się sprzedaż Bratka, a do pelargonii, petunii i tych bardzo popularnych roślin ozdobnych, rabatowych jeszcze daleka droga. I właśnie co teraz? Jak wypełnić ten czas pomiędzy połową marca a połową kwietnia, załóżmy. Tak. I jeszcze początek maja czasami. Początek maja. Warto mieć na uwadze to, że właśnie pogoda jest bardzo chybotliwa. Producenci roślin, zwłaszcza z własnymi punktami detalicznymi czy centra ogrodnicze, mają ten wielki problem, w którym muszą być zależne od pogody i nie mogą wystawić całego arsenału roślin, bo za chwilę trzeba będzie tego samego dnia wieczorem je chować do miejsc, w którym nie przemarzną. I program, który chcielibyśmy Państwu przedstawić, nazywa się Spring Perennials, czyli byliny wiosenne, które mają za zadanie wypełnić tę zieloną lukę i pewnego rodzaju niebezpieczeństwo utraty roślin. Tak, na podstawie naszych badań, testów, pewnego wachlarza odmian, gatunków, program bylin wiosennych to około 100 odmian, które są wynikiem naszych badań i testów przeprowadzanych na przestrzeni kilku ostatnich lat w wielu lokalizacjach. 3 lokalizacje w Polsce oraz lokalizacje w Europie Zachodniej i w zachodnich Niemczech. A więc teraz przejdźmy do takiej linii czasu, które posiada ten program i kiedy w ogóle zacząć myśleć o tym programie, o bylinach wiosennych. I myślę, że takim newralgicznym momentem, bardzo ważnym momentem jest czas, w którym wypuszczamy nową ofertę bylinową, która przypada właśnie w sierpniu. Dokładnie. Odmiany wchodzące w skład tego programu sprzedajemy do około 30 krajów w Europie, ale także przykładowo w Azji. Dlatego zdecydowanie nie warto czekać na ostatni dzwonek, tylko zainteresować się tym programem już w momencie latem, kiedy właśnie wypuszczamy nową ofertę i uwzględnić ten program bylin wiosennych w planie swojej produkcji. Naturalnym jest to, że w momencie pojawienia się nowej oferty bylinowej jest największa dostępność zarówno i ilości sztuk, i ilości odmian. Natomiast w tym czasie mogą Państwo również zamówić z wielkim sukcesem byliny i przeznaczyć je na właśnie te tygodnie sadzenia. Zwłaszcza, że termin sadzenia tych roślin przypada na okres 28-34 tydzień. Ewentualnie przy jakichś mniejszych pojemnikach typu P9 można troszeczkę przedłużyć ten okres sadzenia w 36 tygodniu, ale zamówiliście towar. Przychodzi czas sadzenia. 28 tydzień to moment, w którym
zaczynamy sadzić te byliny i tutaj pierwszorzędnie trzeba zadbać o to, aby podłoże, które używamy do tego typu nasadzeń, musi być przepuszczalne. Nie może ono zawierać zbyt dużej ilości glinki, ponieważ w okresie zimowania, zwłaszcza jeśli zostawiamy rośliny na zewnątrz, przykryte włókniną, może dojść do przegnicia korzeni. Trochę inna sprawa jest w przypadku zimowania w nieogrzewanych tunelach. Tu mamy mniejszą możliwość przegnicia, ale jeżeli piętrujemy, sztamplujemy rośliny ze sobą, to przepływ powietrza zarówno między doniczkami, jak i w podłożu jest bardzo kluczową kwestią, jeśli chodzi o ich zdrowotność. Ale następnym aspektem przy sadzeniu to Istotne nawożenie. są tutaj, zanim nawożenie, istotne jest tutaj, aby wspomnieć o rozmiarze pojemników. I tutaj mamy naprawdę szerokie możliwości, ponieważ zaczynamy od 9-centymetrowej doniczki, czyli P9, kończymy na 23 cm, czyli 5-litrowym pojemniku, no, co jest dużą różnorodnością i wieloma możliwościami. Bardzo duży wachlarz i też warto powiedzieć, że w przeciwieństwie na przykład do roślin dwuletnich czy rabatowych, ta różnorodność bylin, która jest w tym programie, daje nam właśnie te szerokie pole manewru wyboru roślin, tych naprawdę dużych, gdzie rzeczywiście musimy wybrać doniczkę C5. W kwestii terminu sadzenia materiału wyjściowego z programu bylin wiosennych warto zwrócić uwagę na to, że im lepiej roślina narośnie późnym latem i jesienią, im więcej nabuduje tej masy zielonej, tym obfitsze będzie miała kwitnienie w kolejnym roku na wiosnę, w tygodniach właśnie 16-22. Więc to jest istotne. Natomiast tutaj warto zwrócić uwagę także na nawożenie, ponieważ różni się ono w okresie letnio-jesiennym od tego wiosennego, wiosna. prawda? Tak. Jesienią trzeba się przede wszystkim skupić na tym, aby zagwarantować roślinie składniki potrzebne do rozbudowy korzeni i masy zielonej. Tutaj przede wszystkim składnikami tymi są potas i fosfor. Azot na jesień nie dodajemy, ponieważ niepotrzebnie to będzie podpędzać roślinę i przedłużać jej okres wegetacji. Musi naturalnie wejść w spoczynek, zwłaszcza jeżeli są wystawione na warunki zewnętrzne. A nawożenie wiosenne to jest ten czas, w którym robimy to w sposób ogólny, wykorzystując zarówno azot, jak i fosfor oraz potas, po to, by roślina mogła w pełni zaprezentować swoje walory. Nadchodzi zima i przygotowujemy się do tego, aby ten materiał odpowiednio przezimować. I tutaj mamy zasadnicze dwa sposoby na to. Pierwszy z nich to zimujemy materiał na zewnątrz pod włókniną, a drugi sposób to przechowujemy rośliny zadoniczkowane, dobrze ukorzenione w nieogrzewanym tunelu. I jak teraz wygląda temat z magazynowaniem ich na ten czas? Też są tak naprawdę dwa rozwiązania. Pierwszy, bardzo wydajny, to jest sztamplowanie roślin, czyli układanie je piętrami w taki sposób, aby przepływ powietrza był możliwy między tymi doniczkami. I dzięki temu zastosowaniu jesteśmy w stanie pomieścić 2-3 razy więcej roślin w takiej samej powierzchni. Piętra, które można wytworzyć na tych roślinach, zaleca się raczej 2-3. Większa ilość pięter to mniejsza możliwość przepływu powietrza i tym samym można doprowadzić rośliny do przegnicia, rozwoju chorób grzybowych itd. Drugi sposób, który zaleca się z wykorzystaniem roślin, które pozostawiają swoją część nadziemną, zieloną. Dotyczy to na przykład pulmonarii, geum, lawendy. Tutaj niestety sztamplowania nie możemy zastosować z uwagi na to, że rośliny potrzebują dostępu do słońca, ale to jest bardzo duży plus, jeśli chodzi o moment sprzedaży, w którym te rośliny już wyglądają od razu dobrze. Jest wymagana minimalna ilość potrzebnej pracy do tego, aby z zagonu przenieść roślinę do sprzedaży. I to jest takim kluczowym aspektem tego całego programu, że ta ilość pracy w momencie, gdy
kwiecień, maj, W to jest gospodarstwie dzieje się mnóstwo, jak dobrze sami Dokładnie. wiecie. Gdzie tak, właśnie ten program, jedną z zalet tego programu jest to, że ilość dodatkowych czynności jest bardzo zminimalizowana, ograniczona, o czym opowie nam między innymi gospodarz tego miejsca, w którym się znajdujemy. tobie najlepiej. Kolejnym istotnym elementem w ramach produkcji w tym programie jest to, aby szykując rośliny do zimowania i zimując je, nie doprowadzić do suszy fizjologicznej. Dokładnie. To jest jedno z niebezpieczeństw powodzenia i wyrośnięcia tych roślin na wiosnę. Łatwo temu zaradzić, ponieważ nie możemy nadmiernie tych roślin przelać w momencie ich układania w docelowym miejscu na zimę, ale również nie możemy pozostawić ich suchych, ponieważ gdy przyjdzie nam temperatura, zwłaszcza w takim tunelu nieogrzewanym, to przesuszona bryła korzeniowa może doprowadzić do tego, że roślina nie odbije w tak znacznym stopniu, jak docelowo powinna. I tutaj nie ma złotej rady. Tak naprawdę doskonale każdy ogrodnik wie, że w takich momentach trzeba dopilnować tego miejsca w kontekście przewietrzenia tunelu, sprawdzenia, czy dana partia, w zależności od ilości pięter, potrzebuje właśnie większej ilości powietrza, czy temperatury, które zimą spadły -20, -25. Ta zima pokazała nam trochę inny scenariusz, do którego Inne byliśmy oblicze, przeznaczeni. tak, niż w ostatnich latach. Trochę nas rozleniwiły poprzednie lata, a teraz mieliśmy bardzo dobre przypomnienie. I tak naprawdę każdy ogrodnik musi trzymać rękę na pulsie. Niemniej nie jest to bardzo wymagająca praca odnośnie monitorowania całego przebiegu, więc Mimo wszystko zimą te warunki nie są aż tak zmienne, Skrajne, żeby trzeba było reagować codziennie. Natomiast oczywiście doglądać, co jest w naturze każdego ogrodnika, myślę, oczywiście trzeba. nie wyjść z wprawy zimą. Zbliża się koniec zimy, nadchodzi wielkimi krokami wiosna, cieszymy się nadchodzącymi promieniami słońca, stęsknieni. W ogrodnictwach trwa sprzedaż primuli, bratków, niezapominajek, a my wyciągamy nasz materiał przezimowany Tak jest. i musimy go odpowiednio przygotować do sprzedaży. Nie wymaga to zbyt dużej pracy i na tym polega istota tego programu. Niemniej, jak z każdą żywą rośliną, materią, trzeba oberwać suche liście. W przypadku roślin, które pozostawiły zielone części nadziemne, jest to bardzo łatwy proces, a jeszcze prostszym sposobem są rośliny, które nie pozostawiły nic, ponieważ musieliśmy je wyczyścić na jesieni, gdy je sztamplowaliśmy. W tym momencie w zasadzie raczej nadmierna ilość chwastów nie zdążyła się rozrosnąć, a rośliny, które wychodzą, są czystą, zieloną masą. Nasze rośliny są przygotowane do wiosennej sprzedaży i właśnie o tym ostatnim etapie programu bylin wiosennych najlepiej opowie nam pani Paulina. Zapraszam do Centrum Ogrodnicze Brudło. Znajdujemy się w Centrum Ogrodniczym i Gospodarstwie Brudło. Jest z nami dobry. Paulina. Powiedz nam, jakie masz doświadczenia z tym programem bylin wiosennych jako producent? Doświadczenia, no sama przyjemność, bo cały program Biannuals daje nam wspaniałą możliwość rozłożenia prac w przeciągu roku. Spokojnie o tym czasie możemy sobie zaplanować to, co będziemy sadzić na jesień. Jesienią, kiedy tego czasu jest więcej, możemy sobie w spokoju wszystko zadoniczkować i zaplanować przezimowanie tych roślin. Teraz wiosną jedyna trudność przy tym natężeniu prac to jest oczyszczenie tych bylin, ale to też nie jest jakiś duży nakład pracy, bo tak naprawdę te rośliny dopiero się budzą po zimie, więc dosłownie wybija im parę liści, więc czyszczenie tych roślin to jest tylko przegarnięcie suchych Kosmetyczna liści, sprawa. kosmetyczne przecięcie sekatorem albo nawet powyrywanie palcami, więc sadzić i Najważniejsze czekać. zostało wcześniej zrobione. Tak, i to chyba jest najważniejsze klucz tego było to, żeby to zaplanować. To przyjeżdża o czasie, sadzimy wtedy, kiedy jest na to też czas jesienny,
zimuje i po prostu wiosną już tylko czekamy, aż zakwitnie i zaczynamy sprzedaż. Czy ten program Mhm. wprowadza większą różnorodność do asortymentu i jakie konkretne grupy roślin szczególnie sobie cenisz po już kilku latach doświadczeń na żywo? To jest bardzo dobre pytanie. Bo generalnie większość producentów roślin myśli, że wiosną to się sprzedaje tylko bratki, stokrotki, niezapominajki pozamiatane. Dla klientów detalicznych bardzo często ten okres w roku też jest pomijany z tego względu, że myślą, że o tym czasie tylko żółte bratki z oczkiem i też nic więcej nie ma, a tak naprawdę byliny wprowadzają niesamowitą różnorodność do tego programu sprzedaży. Też o tym czasie jest największa chęć sadzenia roślin, największa chęć planowania ogrodu, więc tak naprawdę rośliny ledwo zdążą odbić z doniczki i już zaczynają się same sprzedawać, więc to jest Czy możesz wymienić jakieś 3-4 grupy roślin, które takie są top? Off the top. top of the top. Okej. Jakby można Najbardziej pożądane. no nadal ta cała grupa tych małych bylin doniczkowych, które wszyscy znają, żagwiny, floksy, skalnice, no to jakby nadal jest bardzo chętnie kupowane, ale też w zeszłym roku, już parę lat do tyłu, ta grupa bylin powiększyła się chociażby o te przepiękne prymule bylinowe, które są też wspaniałym dodatkiem do sprzedaży, bo mogą urozmaicić nam kompozycje roślinne. Ale też z bylin wiosennych super są miodunki, super są serduszka okazałe, bo to też tak naprawdę kwiaty pojawiają się nagle i na początku maja mamy super dodatkową roślinę do sprzedaży. Co by tu jeszcze? Też fajne trawy ozdobne, chociażby śmiałek pogięty, który tą swoją cytrynową jasnością po prostu no, aż hipnotyzuje tą Rozświetla. świeżością. Ale też są tużyce i zresztą widziałem u ciebie na stole. Tużyce też. Generalnie wszystkie te byliny, które teraz się budzą do życia, też kocimiętki, nawet nie muszą kwitnąć, ale już są taką piękną, zieloną kopeczką, więc Floksy również macie. floksy również, też od zeszłego roku po testach właśnie z Vitroflorą przetestowaliśmy przepiękne floksy kanadyjskie, które też w tym roku mamy przeznaczone do sprzedaży. Myślę, że klienci będą zachwyceni, zarówno i ci hurtowi, jak i detaliczni, że ta oferta tych roślin wiosennych nie skupia się tylko na bratku. I to jest klucz tego programu. Tak. To jest to, co chcemy wam przekazać. Rozmawiając o programie bylin wiosennych, warto tutaj wspomnieć o niezwykle szerokiej różnorodności asortymentu. Ponieważ w ramach, jak wspomniałem na samym początku, w ramach tego programu mamy zgromadzonych niespełna 100 odmian. I w tej grupie możemy znaleźć takie rośliny jak Geranium sanguineum, jak Geum, czyli kukliki nasze popularne i lubiane, jak żurawko tenelle, zwłaszcza z grupy Revolution, które wykazują się najbardziej obfitym kwitnieniem. Tak jest. Warto wspomnieć też o pulmonarii, a taką nowością i niezwykle obficie kwitnącą rośliną jest Silene Burning Hearts, gdzie masa czerwieni tych kwiatów jest przeogromna i wpisuje się w idealny czas właśnie tej sprzedaży. Czerwieni, której też brakuje tak naprawdę o tej porze roku, a to jest naprawdę coś niesamowitego. Przykładem jeszcze kolejnym mogą być floksy, nie tylko subulaty, czyli te klasyczne kwitnące wiosną, ale przykładowo być może dla kogoś nowością floksy kanadyjskie, Divaricata, które mają nieco bardziej wzniesiony pokrój, ale tak samo obfitość kwitnienia jest zdumiewająca, oszałamiająca, niesamowita. I warto także wspomnieć o primulach. Pomimo, że mówimy o bylinach, ale tutaj primula, szczególnie grupa Pretty Polly, Pretty która Polly. jest wyjątkiem trochę od reguły, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni dosyć mocno do tych primul bardzo niskich, z małą ilością kwiatów, z brakiem takiego rozgałęzienia, a kolekcja Pretty Polly wprowadza nową jakość, ponieważ
ta ich masa wyniosłych ku górze kwiatostanów sprawia, że totalnie inaczej patrzymy w ogóle na rodzaj prymuly. Tak, zarówno pokrój, wzrost, ponieważ jest trochę nieco wyższa Tak. od tej klasycznej, oraz typ kwiatu, tak? Czyli Jest pełny, pełny. jest bardzo mocno rozgałęziony, więc tworzy tak naprawdę parasol. z podstawą rozety liściowej. Ale więcej o tej kolekcji Pretty Polly powiem Wam w kolejnym odcinku, bo jest naprawdę o czym opowiadać i to zasługuje na osobny odcinek. W ten oto sposób program bylin wiosennych mamy przedstawiony. Pierwszy odcinek za nami. Tak jest. Liczymy ma na co. to, że kolejne będą. Będzie tak dobrze, Dobrze. jak ten program Bylin Wiosennych. Do zobaczenia. Do zobaczenia.